Chcieliście kiedyś zostać taką Larą Croft, Indianą Jonesem albo Nathanem Drake'em i szukać skarbów po całym świecie? Cóż, ta gra wam tego nie zapewni, ale myślę, że i tak miło spędzicie w niej czas. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram, a dzisiaj sprawdzimy sobie Treasure Hunter Simulator. I zobaczmy, czy warto się zabrać za to. Zobaczmy, czy warto się zabrać za to. Treasure Hunter Simulator. Treasure Hunter Simulator jest grą od polskiego studia z Krakowa, Drago Entertainment. Podobno polski rynek gier indie stoi produkcjami z gatunku Hidden Objects czy symulatorami właśnie. I to różnego rodzaju. Autobusu, mechanika czołgów, farmera, budowlańca i poszukiwacza skarbów m.in. Zdarzyło mi się wcześniej sięgnąć po Car Mechanic Simulator i było nawet ok, ale ja z samochodami miałem tyle wspólnego co z narkotykami twardymi, czyli nic, że tak pozwolę sobie przekręcić słowa piosenki KNZ. A, jeszcze za mało lata to Gearhead Garage. Ale generalnie symulatory to nie. Do spróbowania tego tytułu jednak przekonały mnie trzy rzeczy. Że poszukiwacz skarbów, że nawet ładna grafika na screenach i w trailerze i że był na promce za niecałe 30 zeta. Zostałem więc poszukiwaczem. Nie tworzymy tutaj żadnej postaci, to nie ten rodzaj gry. Po naciśnięciu na nowa gra zostajemy postawieni przed wyborem trybu fabularnego, gdzie dostajemy zadania i musimy odblokowywać nowe miejsca na prowadzenie poszukiwań, oraz tryb eksploracji, gdzie nie ma zadań, a wszystkie miejsca są odblokowane i tylko szukamy artefaktów. No, to chyba oczywiste jest, że wybrałem tryb fabularny i zostałem od razu wrzucony na teren treningu, który później okazał się być Gettysburgiem. I co robimy jako poszukiwacz skarbów? Się chodzi, się biega i w momencie, gdy w prawym dolnym rogu pojawi się ikona lupki, to wyciągamy wykrywacz metali i kierując się wskazaniami na wspomnianej ikonce, która wypełnia się, gdy zbliżamy się do skarbu, oraz pipczeniem wykrywacza, który im bliżej jesteśmy, tym intensywniej pika, szukamy zakopanych dobrodziejstw. W momencie, gdy już trafimy na konkretne miejsce, nasz wykrywacz zmieni kolor na zielony, a my, naciskając X, wyciągamy łopatę i dwoma szybkimi ruchami wykopujemy nasze znalezisko. Jeżeli jest to coś wartościowego, historycznego, to musimy to oczyścić i zidentyfikować. Ponownie naciskamy X, chyba nawet 2 razy, wyciągamy puszkę ze sprężonym powietrzem, jak myślę, i gra automatycznie sprayuje nasze wykopalisko. Ok, oczyszczone. Trzeba teraz dokonać identyfikacji. W związku z tym obracamy naszym przedmiotem w różne strony, aż pasek identyfikacji osiągnie maksimum i dzięki temu już wiemy, co znaleźliśmy, w jakim jest stanie i za ile będziemy to mogli sprzedać. Te wszystkie informacje, plus jeszcze krótki opis przedmiotu, pojawiają się po prawej stronie ekranu. Proste? Proste. No właśnie, trochę za proste. Bo na początku, przy pierwszych kilku przedmiotach to jest ok. Ale gdy po raz 10 czy nawet 100 musimy dokonać identyfikacji, to przydałoby się jakieś urozmaicenie. Fakt, gdy po raz kolejny znajdujemy ten sam przedmiot, np. guzik z II wojny światowej, to pasek identyfikacji jest już napełniony do połowy, a przy kolejnym razie już nawet nie musimy identyfikować. To jest spoko, bo oznacza, że zapamiętujemy i uczymy się rozpoznawać przedmioty, ale sam proces mógłby być trochę bardziej rozbudowany. Coś na kształt badania wskazówek w starych grach CSI. Zamiast używać powietrza, moglibyśmy używać pędzelków do usuwania brudu. A taki zestaw trzeba by było najpierw kupić, które obsługiwać by można za pomocą panelu dotykowego. Po oczyszczeniu przy niektórych przedmiotach zamiast tylko obracać, mogłyby pojawiać się ikonki sugerujące, że możemy przyjrzeć się bliżej charakterystycznym punktom przedmiotu i trzeba by na przykład znaleźć 3 albo więcej takich punktów, żeby stwierdzić, co to za przedmiot. Zostawiłbym oczywiście element uczenia się rozpoznawania przedmiotów. Niestety, tego nie ma, tylko obracamy. Jak już widać po tych pierwszych momentach gry, nie mamy do końca do czynienia z czystym symulatorem, a raczej takim arkadowo-symulatorowym miksem. I z jednej strony to fajne, bo można w to pograć naprawdę niezobowiązująco, a z drugiej muszę powiedzieć, że trochę za mało symulatora w tym symulatorze. No ale dobra, skończyliśmy tutorial, co dalej?
Ano dalej uruchamiamy komputer i jest to równie ważny element rozgrywki jak samo poszukiwanie skarbów, bo mamy tutaj mapę świata z zaznaczonymi miejscami, w których możemy szukać eksponatów. Na samym początku rozgrywki fabularnej mamy do dyspozycji dwa miejsca. Wspomniany wcześniej Gettysburg oraz jakąś historyczną wioseczkę położoną nad pięknym jeziorem w Bawarii. Standardowo już po prawej stronie mamy informację o wybranym przez nas miejscu. Mamy tu historyczny rys miejscówki, procentowe szanse na znalezienie przedmiotów różnej wielkości na 3 różnych głębokościach. Chyba, tego do końca nie jestem pewien. Cenę przelotu do danego miejsca. 2 pierwsze są darmowe, za udanie się do kolejnych już musimy zapłacić. Oraz wskaźnik ukończenia wykopalisk w danej lokalizacji. Kolejna zakładka to maile. Pocztą elektroniczną przychodzą do nas kolejne zlecenia, główne i poboczne, a za ich zrealizowanie dostajemy punkty prestiżu oraz pieniądze. Nasz całkowity poziom prestiżu oraz ilość kasy pokazana jest w lewym górnym rogu, a są one potrzebne do tego, by odblokowywać i kupować coraz to lepsze wykrywacze metali oraz nowe miejsca poszukiwań skarbów. Pieniądze potrzebne są także w późniejszym czasie na przelot do tych nowych miejsc właśnie. Kolejna zakładka to zlecenia, czyli lista tych zadań, które przyjęliśmy. Następnie mamy detektory metalu, podzielone na dwie kategorie, analogowe i cyfrowe. Zaczynamy z podstawowym wykrywaczem, ale z czasem, gdy zdobędziemy więcej pieniędzy i wyższy prestiż, będziemy mogli pozwolić sobie na zakup lepszego sprzętu. Każdy wykrywacz opisany jest skutecznością wykrywania metalu na 3 różnych płaszczyznach: płytkiej, średniej i głębokiej. I wiadomo, im droższy, tym lepiej wykrywa. I na koniec zakładka z naszymi znaleziskami, gdzie możemy je sobie obejrzeć i lub sprzedać. Ok, menu mamy za sobą, weźmy zlecenia i idźmy trochę pokopać. Zlecenia poboczne, na jakie trafiłem do tej pory, dotyczyły robienia zdjęć obiektom, znalezienia najszybszej drogi z jednego punktu do drugiego i znalezieniu konkretnego przedmiotu. I jak z tym ostatnim nie mam problemu, to z 2 pierwszymi trochę już tak, bo robienie zdjęć jest fajnym pomysłem. Zwłaszcza jeżeli mamy znaleźć na przykład jakieś rośliny, które w mailu są obrazkami z jakiegoś przewodnika botanicznego. Ale jak dostaję zlecenie robienia zdjęć jakichś pomników i w załączniku przesłane mi są zdjęcia miejsc, którym mam robić zdjęcia, to ja się pytam, po co? Także znajdowanie drogi trochę mnie rozczarowało, bo jest to po prostu biegnięcie na czas. Liczyłem na to, że będzie to jakieś szukanie niewidocznego na pierwszy rzut oka skrótu czy coś takiego, a to czasówka. I mimo tego, że nie jest to tym, czym się spodziewałem, że będzie, to i tak jest spoko. Taka mała odskocznia od gapienia się w glebę. No ale okej, jesteśmy już na miejscu, idziemy szukać. To, co rzuca się od razu w oczy, to dość ładna grafika. Wszystkie mapy, na których do tej pory grałem, są dość małe, ale ciekawie pomyślane i zróżnicowane środowiskowo, co jest fajne i na plus dla gry. Także muzyczka przygrywająca w tle jest przyjemna, choć ma tendencję do nagłego urywania się, długo nic i nagle znowu się włącza. Najbardziej zdziwiły mnie natywnoamerykańskie rytmy w biurze, co nie znaczy, że mi się nie podobało, bo podobało, tylko jakoś tak się nie spodziewałem tego typu muzyki w biurze szczególnie. Ale wzięliśmy też zlecenie na robienie zdjęć kwiatków, więc wypadałoby ich poszukać. I tutaj też niemiła niespodzianka. Okazało się, że miejsca te są oznaczone w świecie gry ikoną aparatu. Nie jest tak, że musimy łazić i przyglądać się roślinom i może to ta, a może to nie ta, ewentualnie porównywać się ze szkicami z maila, nie. Tu wystarczy natknąć się na ikonę aparatu i już wiemy, że tu trzeba robić zdjęcie. Aha, tryb aparatu uruchamiamy naciskając L2. Taka podpowiedź, bo ja się naszukałem w tym naszym urządzeniu wielofunkcyjnym. Na mapie zaznaczone są również obiekty historyczne. I to by było na tyle, bo nie ma do nich opisu ani w tym naszym komputerku, ani też w miejscu, w którym dany obiekt się znajduje.
I tak sobie beztrosko chodzimy i szukamy różnych rzeczy. Nie da się w tej grze zginąć, więc nie musicie się obawiać jakiegoś zwierza, czy nawet upadku z wysokości. A jak już nam się znudzi chodzenie, albo zrobimy wszystkie obrane zadania, to wracamy do biura. I kolejny minus, bo nie ma czegoś takiego, że rozstawiliśmy sobie jakąś tymczasową bazę. Nie ma nawet tego, że z danego terenu wychodzimy przez jakąś furtkę czy coś. Nie, tu po prostu naciskamy guzik start na padzie, czy opcję na PlayStation 5 i wybieramy opcję wróć do biura. I od razu imersja idzie w diabły. I na tym polega ta gra. Nic więcej póki co tu nie znalazłem. Chodzimy i szukamy. I czasem biegniemy i robimy zdjęcia. A, jeszcze zdarza się bardzo często przenikanie tekstur, szczególnie podczas używania wykrywacza oraz kopania. Niejednokrotnie miałem tak, że schylając się po wykopalisko, nasza postać przenika przez glebę i widać drugą stronę. Są takie gry, które mają możliwość wpłynięcia na nasze realne życie. Road 96 zmotywowało wulgarnego gracza, by szukać szczęścia i zarobku poza granicami kraju. Red Dead Redemption 2 może kogoś przekonać, żeby pojechać sobie pod namiot. A ja dzięki Treasure Hunter Simulator prawie kupiłem wykrywacz metali. Powstrzymał mnie jedynie głos rozsądku mówiący: no i po co ci to? Ale nadal zaglądam do sklepów i oglądam filmiki o wykrywaniu dla początkujących na YouTube. Mam mały problem z tą grą. Z jednej strony rozgrywka, mimo tych niedociągnięć, jest przyjemna i lubię sobie połazić po tych wszystkich miejscówkach i pokopać. Ale z drugiej czuję, że to jest za mało, że brakuje kilku istotnych elementów, które przytrzymałyby mnie przy tym tytule na dłużej. Trochę jakbym ciągle grał we wczesny dostęp. Może budżet nie pozwolił? Nie wiem. Jest to taki średniak, takie 6 na 10, z ciekawym tematem i na wpół zrealizowanymi rozwiązaniami. Dla tych, którzy chcą się wychillować, będzie nawet ok, ale dla tych, którzy szukają czegoś więcej, tej symulacji, no to niestety, ale nie ma. Mam nadzieję, że druga część gry powstaje i że wtedy dostaniemy trochę bardziej wymagający tytuł. A tymczasem zakończymy wykopaliska. Do usłyszenia następnym razem. Idę dalej oglądać wykrywacze na stronach sklepów. Cześć, cześć!